Siema, witam w drugiej części o PS4. Się rozgadałem, wtedy nie udało się skończyć, więc bez przedłużania lecimy dalej. 2018 rok to był rok, w którym kupiłem sobie konsolkę PS Vita. Nigdy nie pokazała się na moim YouTubie w formie recenzji, prezentacji, ani w ogóle czegokolwiek. To był taki okres w moim życiu, kiedy totalnie nie interesowałem się YouTubem i kanałem, więc totalnie mi nie zależało na tym, żeby coś nagrywać, wrzucać. Nawet miałem takie myśli przez chwilę, żeby właśnie zrobić może tą recenzję albo cokolwiek, jakąś prezentację, albo taki Gamer Resort, czyli pokazać, włączyć gry czy coś. Ale ostatecznie nigdy tego nie zrobiłem, a dzisiaj to już nie mam tej konsoli, więc jest to niemożliwe. Trochę szkoda, bo byłby jakiś materiał archiwalny, zawsze coś. No ale niestety nie ma i trudno, nic się nie zrobi. Dobra, jedziemy dalej. Więc tak jak mówię, kupiłem tą konsolę z jednego powodu. Mianowicie chciałem sobie zagrać w grę Alundra. Jeżeli ktoś oglądał moje podcasty lub słuchał ich, to może będzie pamiętał, że Alundra to była moja pierwsza gra, jaką miałem na PSX-ie. Na moim pierwszym PSX-ie w 1999 roku. I była to gra, której nie przeszedłem wówczas, bo nie miałem karty pamięci, a jest to RPG, więc jest to gra długa. Zresztą nie znałem wtedy w ogóle angielskiego, więc nie wiedziałem co robić. Ale miałem sentyment, no bo wiadomo, do pierwszej gry zawsze się ma sentyment. Więc kiedyś przeszedłem ją sobie w późniejszych czasach na emulatorze, no ale to nie było dla mnie to samo. Chciałem tak bardziej, wiecie, oryginalnie, z oryginalną grafiką, bo emulatory takie, wiecie, na PC to zawsze trochę tą grafikę zmieniają. Przepraszam. Więc kupiłem sobie tą Alundrę na PS Vicie jako PlayStation Classics, tak, za jakieś tam 20 zł. No i chciałem ją przejść na PS Vicie. No i w sumie niewiele mi brakło. Nie przeszedłem jej, co prawda, bo ta gra jest w późniejszych momentach gry jest strasznie trudna. Mimo że przeszedłem ją kiedyś na emulatorze, tak jak powiedziałem, to już nie pamiętałem, bo niektóre dungeony są tak ciężkie, że musiałem oglądać poradniki na YouTubie, jak je po prostu przejść. I się najzwyczajniej w świecie męczyłem, więc w pewnym momencie po prostu dałem sobie spokój. Już blisko byłem końca, ale już zmęczyła mnie ta gra i nie przeszedłem jej. Więc to był główny powód, dla którego chciałem mieć PS Vita. Znaczy może nie jedyny, bo mogłem też na PSP przerobionym sobie to przejść. Albo po prostu na kompie, no ale wiedziałem, że mogę to kupić legalnie na PS Vicie, więc to był jeden z powodów, dla którego chciałem mieć PS Vita. A w ogóle kupiłem PS Vita FAT, czyli tą pierwszą wersję z OLED-owym ekranem za jakieś, nie wiem, 350 zł czy coś takiego na OLX-ie. Była trochę w kiepskim stanie, jeszcze w ogóle ładowarkę miała popsutą, tam mu się Nie, na Allegro, to na Allegro kupiłem, przepraszam. Sprzedałem ją na OLX-ie, a kupiłem na Allegro. I się tam pochapałem, pamiętam jeszcze ze sprzedającym, bo właśnie ładowarka była zepsuta, musiałem sobie dokupić ładowarkę. To tam w ogóle wystawiłem gościowi negatywa. On w ogóle po chyba roku czasu się do mnie odezwał, żebym mu usunął tego negatywa, a ja wtedy właśnie jeszcze wyciągnąłem od niego kasę chyba z 50 zł. Powiedziałem za popsutą ładowarkę, niech mi odda 50 zł, to wtedy ewentualnie mogę mu usunąć tego negatywa. No i żeśmy się dogadali jakoś tam. No ale to takie detale. A sama PS Vita, jak mogę ocenić tą konsolę? Dla mnie bez szału, szczerze powiedziawszy. Nie bardzo miałem w co grać na tym. To znaczy, było dużo indyków. Ominęły mnie w sumie najlepsze lata tej konsoli, bo kiedyś na PS Vita było dużo gier dawanych z PS Plusa. I to takich, wiecie, na przykład Uncharted Golden Abyss, czy jakieś tam inne gry takie duże. A w czasach, kiedy ja miałem, to już w zasadzie w PS Store został jakby olana ta konsola. Już w ogóle jak były wszystkie wyprzedaże i tak dalej, to na PS Vita już w ogóle nie było żadnych wyprzedaży. Wszystkie gry miały ceny premierowe w PS Store, więc kompletnie nie opłacało się kupować żadnych cyfrowych gier. A z kolei pudełka, no to każdy, kto miał styczność z Vitą, to wie, że też są cholernie drogie, więc za bardzo nie było w co grać. A z kolei w PS Plusie dawali już tylko indyki i też nie można było za bardzo pograć w duże gry.
Ja wtedy trochę też właśnie tęskniło mi się za platynowaniem, to zacząłem sobie kupować takie na promocjach, takie tanie gierki i to wszystkie są chyba od takiego wydawcy Ratalaika Games czy Ratalaika Studios. Oni robią właśnie takie różne takie indyczki z grafiką taką dość przestarzałą. No włączmy jakąś jedną, na przykład Midnight Deluxe. Gameplay. Takie robią, wiecie, proste jakieś gierki z łatwymi platynkami, żeby można było sobie tam, wiecie, łatwe platyny wbijać. Jeszcze zaletą tych gier było to, że na ogół one miały były cross-platformowe, czyli na przykład jak kupiłem tą grę w promocji, właśnie często były za 4 zł, za 8 zł, różne takie były promocje, także to żaden pieniądz tak naprawdę. I mogłem w te gry grać i na PS4 i na Vicie. Także na Vicie się nagrałem dużo w takie różne indyczki, takie małe. A do tego jeszcze taka była zaleta, jeżeli komuś zależy na trofeach, że większość z tych gier nie miały wspólnych trofeów dla platform, tylko dla każdej z osobna, czyli dla każdej z tych gier mogłem wbijać platynę osobno na PS4 i na PS Vicie. Także mogłem mieć 2 razy na liście się przewijają te gry. Tak jak widzicie, platyny, jest tego trochę. Tutaj w międzyczasie jakieś God of War 3 dali w PS Plusie, ale przeszedłem chyba pierwszy level tylko i dałem sobie spokój, jakoś tak nie chciałem się już w to grać. Grałem kiedyś God of War 2 części na PS Vicie i to by było na tyle. Jakoś ta seria nigdy mnie bardzo nie ciągnęła. Tutaj znowu kolejny indyczek za kilka złotych. Phantom Pain Metal Gear to kolejna gra z PS Plusa, którą też chwilę pograłem. Nawet fajna była, wyszedłem do tego otwartego świata, przeszedłem ten prolog, ale nie chciało mi się tam grać. Za duża ta gra była. Nie miałem czasu, no tak jak mówię, od 2018 roku, bo w tym roku właśnie jesteśmy w tym momencie, kiedy to mówię, to nie miałem już czasu. Dobra, Wiedza to potęga i to jesteś ty, to były też gry z PS Plusa, dobre gry na imprezy, na których właśnie sam w to w zasadzie nie grałem, ale grałem to ze znajomymi. Disney Afternoon Collection, bardzo fajny indyk, sentymencik, bo tutaj mamy NES-ówki, Chippy Dale'a, 1, 2, DuckTalesa, 1, 2 chyba, Darwin Ducka. Bardzo fajna sprawa, można pograć sobie w gry z NES-a na PS4, świetna zabawa. Portal Knight to jest gra Minecraftowo podobna, tylko że z fabułą. Chwilę pograłem, ale się odbiłem od niej. Spyro the Dragon trylogia. No świetna zabawa. Spyro 1, przeszedłem to dosłownie w parę dni, splatynowałem. Spyro the Dragon gameplay. Pytanie, który nam pokaże. No, ten nowy. Grafika świetna, bo to jest Unreal Engine, animacja płynniutka, no nie da się tego nie kochać. No zobaczcie jak to wszystko super wygląda. Naprawdę miodna gierka. 2 podobnie, jeszcze fajniejsza, jeszcze tam więcej różnych bajerów. Później doszedłem, 1, 2 to z marszu, po prostu splatynowałem. A 3 nie przeszedłem nigdy, nie ukończyłem, po prostu zmęczyłem się, bo grałem w każdą po kolei z marszu, 1, 2, 3 i już nastąpiło po prostu zmęczenie materiału i no już byłem pod koniec 3, tam w zasadzie miałem chyba już, zresztą zaraz zobaczymy ile procent, nie będę strzelał, ale daleko już doszedłem w 3 i po prostu już się od niej odbiłem. Tam też niepotrzebnie dodali moim zdaniem te dodatkowe postacie, które są takie jakieś z tyłka wzięte, tego kangura, i tą babeczkę tam, nie pamiętam już jakim ona zwierzęciem była. W każdym razie czy to ona była, ta babeczka kangurem? No, mniejsza o to. W każdym razie to dla mnie było totalnie niepotrzebne, bo jak gram w Spyro, to ja chcę grać w Spyrem, a nie jakimiś dziwakami. Szczególnie właśnie dlatego, że te postacie moim zdaniem były takie trochę dziwne, takie małe, jakieś odkrywcze. To już wolałbym, że to były inne smoki, na przykład nie ogniste, tylko lodowy smok, czy coś takiego, wiecie, a nie jakieś tam dziwaki. Także średnio mi się to podobało i chociaż fajne były te dodatki, jak na przykład te levele z jazdą na deskorolce, także było trochę fajnych zmian, ale też trochę na gorsze moim zdaniem, no i koniec końców nie przeszedłem Spyro 3.
Dobra, co tam dalej? Sega Mega Drive i Genesis Collection, fajna sprawa, czyli to mam 50 gierek chyba, jak dobrze pamiętam, około 50 gier z Segi Mega Drive, platynka wbita, nagrałem się też w te starocie, bardzo fajnie się bawiłem. Fajnie menu główne w ogóle tu jest takie dostosowane pod PSVR-a. I tylko niestety nie miałem okazji. Znaczy miałem epizod jednodniowy, kiedy był u mnie w domu PSVR. Dojdę do tego później. Tylko zapomniałem wtedy, że ta gra ma taką właśnie fajną opcję z tym menu, z takim pod PSVR. Niestety nie sprawdziłem tego, jak to wygląda, a szkoda. I tutaj mamy kolejną dawkę właśnie indyków poprzeplataną grami z PS Plusa, które jak widać 2.5, to już niestety lista mi się już zaśmieciła. Na samym początku chciałem mieć wszystko właśnie platynę albo maksymalnie ile się da, no ale niestety jak się testuje gry z PS Plusa czy jakieś takie właśnie darmowe, no to niestety musi się wszystko zaśmiecić, nic się nie poradzi. Kolejne indyki, kolejne. O, Final Fantasy VII po raz kolejny, tak jak mówiłem o 15, że była pierwsza część, którą ukończyłem. Final Fantasy VII po raz kolejny próbowałem tą grę już na PSX-ie, na Steamie, na PS4, niestety za każdym razem się odbijam. Chyba już nigdy nie przejdę, bo jest zbyt archaiczna już jak na te czasy po prostu. Dobrze. Overcooked to był z kolei też bardzo przyjemny indyczek. Niestety nie dało się grać na multi, szkoda, ale miał fajny koop kanapowy. Pamiętam, że właśnie to jeszcze były czasy, jak jeszcze miałem, znaczy jeszcze spotykałem się z kolegami, to pamiętam, szczególnie Mati do mnie czasem wpadał i parę razy żeśmy w to zagrali sobie właśnie na takim kanapowym multi i było fajnie. Naprawdę sympatyczna i pomysłowa gierka. Szkoda tylko właśnie, że nie było multi takiego sieciowego. Chyba w dwójce jest, z tego co się orientuję, ale dwójkę nie grałem. Dobra, jedziemy dalej. Sparkle 2 to gra, która też ma osobne trofiki na PS Vicie. To chyba, o tutaj jest właśnie, to są z PS4 33% i na PS Vicie. A to jest jakby zupełnie inna gra. Znaczy tak samo wygląda i wszystko, ale na PS Vicie gra się dotykowo. Znaczy można grać też normalnie przy użyciu przycisków, ale można grać dotykowo, bo to jest taka gra jak chyba to był Zuma czy coś takiego. Sparkle 2 gameplay. Dlaczego o tym mówię? Bo mam 100% w tej grze na PS Vicie. Na PS4 nie, bo mi się wydaje, że granie na padzie w tę grę jest niemożliwe, żeby ją ukończyć na 100%, bo to trzeba przejść wszystko i wszystkie jakieś tam challenge na jakimś ekstremalnym poziomie trudności, a na PS Vicie to możecie grać dotykowo, czyli dotykacie miejsca, w którym chcecie uderzyć kulką, no to wtedy wiadomo, że jest to szybciej możecie to robić, cyk, 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 wiecie, palcem, a żeby wycelować za pomocą gałki tym i dopiero strzelić X-em czy tam czymś, no to jest to moim zdaniem niemożliwe do wykonania. I chyba tam na liczniku mieliśmy w tej grze natłuczone chyba ze 150 godzin w taką popierdółkę. Dlatego to jest taka ciekawostka, o której myślę warto powiedzieć. Dobra, to możemy przejść na kolejną stronę. Tales from Borderlands to jest gra z PS Plusa, od której się odbiłem. Chciałem ją przejść, bo wiem, że tam do platyny wystarczy po prostu przejść grę, już jest platyna, ale nie dałem rady, zanudziła mnie. Po prostu nie czuję tego klimatu. Sonic Mania, kolejna gra z PS Plusa i potem mamy znowu od groma tych tanich indyczków. Tutaj widzicie, powtarzałem się, bo platynowałem je i na Vicie, i na PS4, dzięki czemu natłukłem dużo łatwych i tanich platyn. Miałem jakąś tam namiastkę satysfakcji z tego, że mogę sobie coś tam splatynować, bo już nie miałem czasu na granie w duże gry. Adventures of Mana jest to gra, którą kupiłem na PS Vita, bo chciałem mieć w końcu jakąś, wiecie, normalną grę na PS Vita, bo miałem tą konsolę już jakiś czas, a nie miałem na nią w zasadzie, wiecie, żadnej gry takiej normalnej, czyli nie indyka, czyli takiej większej gry. No ale od tej gry się sromotnie odbiłem. Po pierwsze miała grafikę moim zdaniem paskudną, taką, kurczę, jak jakaś gra, nie wiem, z przeglądarki,
jak jakiś, wiecie, symulator farmy, znaczy nie ten Farming Simulator, tylko taka Farmville czy coś, co tam było kiedyś na Facebooku chyba. No wiecie, taka jak przeglądarkowa gra, no to wyglądała paskudnie i też grało mi się w nią jakoś nieprzyjemnie i odbiłem się dość sromotnie od tej gry bardzo, bardzo szybko, także to było chyba, nie wiem, że 20 zł kosztowała, bo to była chyba jakimś cudem jeszcze jakaś promocja się trafiła i więc po prostu to łyknąłem, no bo nie miałem co kupić, ale to było zmarnowane 20 zł. Dalszy ciąg Indyków. Doom to gra, od której też się odbiłem, jakoś nie spodobała mi się, nie wiem dlaczego. I tutaj pierwsza od jakiegoś czasu duża gra, duża i rewelacyjna, Days Gone. To był już chyba rok 2019 i była to chyba w zasadzie przedostatnia gra, jaką przeszedłem na PS4. Mówię taka duża, nie licząc indyków. Czyli rok 2019, wydaje mi się, że druga połowa 2019, a może mi się wydaje źle, a może chyba dobrze, bo ją kupiłem, pamiętam, chyba w Media Expert na promocji za jakieś 130 chyba złotych, bo to była jeszcze ta gra dość nowa wtedy. No ale gra była świetna, naprawdę świetna, dawno się tak nie bawiłem, to było trochę tak po części jakbym grał w The Last of Us w wersji sandboxowej z otwartym światem. Bawiłem się rewelacyjnie, cały ten upgrade'owanie motocykla, ulepszanie tam, zdobywanie nowej broni, to, że tam były te różne obozy, każdy miał swoją walutę, że to, że zarobiłeś kasę dla jednego obozu, to i tak nie mogłeś jej wydać w innym, bo każdy miał swoją jakby walutę. Się powtarzam. I te różne właśnie te takie opuszczone, te badawcze, te placówki i to wszystko. No i fabuła była świetna, w ogóle sandboxy z reguły nie mają świetnej fabuły, a tutaj fabuła była świetna. Zwroty akcji, bohaterowie tacy z krwi i kości, nie jakieś tam, wiecie, wydmuszki takie bez duszy. Tutaj naprawdę to było rewelacyjne. No i dubbing polski nawet dawał radę, co rzadko się zdarza, a tutaj nie było źle. Była znakomita naprawdę gra. Bawiłem się świetnie przy niej. Chyba z 80 godzin miałem w niej natłuczone. Zrobiłem w niej platynę. To rozwalanie hord to była świetna zabawa. Też bawiłem się przy tym znakomicie. Te coraz większe hordy. No, naprawdę rewelacyjna gra. Chyba jedna z najlepszych gier, w jakie grałem na PS4. I chyba w ogóle jest jeden z najfajniejszych takich sandboxów w ogóle, w jakie grałem. Na pewno fabularnie to miazga. Świetna gra. Naprawdę bardzo polecam, jeżeli ktoś nie... Dobra. Dalej. Far Cry 5. Tą grę grałem już wcześniej. Na samym początku, właśnie tak jak pokazywałem w poprzednim chyba to było odcinku na końcu, moje trofea z Far Cry 3, to właśnie Far Cry 5 przeszedłem wcześniej, czyli to jeszcze w 2018 rok. Tylko po prostu do tej gry wracałem systematycznie i jeszcze jakieś tam trofea dobijałem, dlatego ona jest na liście później. Bo jeszcze jakiś taki znajomy pomagał mi jedno takie trofeum wbić w koopie. Chciałem tu zrobić platynę, ale niestety trochę się zgapiłem, bo jak grałem w Far Cry'a 5, bo ja go kupiłem dość wcześnie, kiedy był jeszcze dość nową grą i jeszcze bardzo dużo ludzi grało na multi, a tutaj jest sporo trofeów w tej grze, takich wiecie, na multi. Więc trochę grałem wtedy na multi, ale średnio mi się ono podobało. Pomyślałem sobie, że te trofea może zrobię kiedyś później, bo ogólnie podoba mi się w ogóle sama kampania, więc chcę sobie przejść kampanię. No a jak wróciłem do gry po roku czasu, no to niestety okazało się, że multi jest już martwe. Nikt już kompletnie nie gra na multi, no i już zrobienie w tym momencie trofeów na multi jest niewykonalne, więc dlatego nie mam platyny. A chciałem właśnie zrobić platynę, bo zrobiłem ją w Days Gone, robiłem właśnie w tych różnych małych gierkach, więc chciałem zrobić też Far Cry, ale okazało się, że już na to jest za późno. Conan Exiles to jest jakiś crap z PS Plusa, w którym dało się za pomocą jakichś cheatów zrobić platynę dosłownie w kilka minut. Titanfall 2 jest to gra, w którą pograłem trochę po sieci, a na singlu mi się nie chciało, więc nie przeszedłem jej.
Lego Władca Pierścieni jest to gra, którą kupiłem na PS Vita, bo cały czas mi to skierował, bo mam tą PS Vita, widzicie, ale oprócz tych takich właśnie tanich indyczków to w nic nie gram. Odbiłem się, tak jak wcześniej mówiłem, od Adventures of Mana. Tutaj chciałem mieć koniecznie jakąś grę taką, no żeby zagrać coś takiego, wiecie, większego, ale gry są cholernie drogie. To kupiłem Władcę Pierścieni, cartridge sam bez pudełka, chyba za 15 zł. No ale to nudne było dla mnie, to takie dziecinne. Znaczy nie chcę tu obrażać, bo może ktoś jest fanem gier z serii Lego, ale dla mnie to było monotonne. Goat Simulator, kolejna gra z PS Plusa, która jest bardzo śmieszną grą. Bawiłem się też przy niej przednio. Tylko, że to jest chyba wersja z Xboxa 360 z gorszą rozdzielczością, ale to mało ważne. Ale w tej grze można było robić przekomiczne rzeczy. Sama gra to jest jak jeden wielki bug albo jeden wielki glitch, ale grało się w nią bardzo, bardzo fajnie. Krótko w nią grałem, dosłownie kilka dni, no bo ile można, ale co się uśmiałem, to się uśmiałem. Naprawdę sympatyczna gierka. Nie zapłaciłbym za nią, ale że ją dali w PS Plusie za darmo, to sobie z przyjemnością się pobawiłem. Real Farm to była gra, którą kupiłem za 2 zł. Była taka promocja za 2 zł. Mówię, kurde, taka gra za 2 zł. Ale to jakaś taka podróbka symulatora farmy. Pograłem jeden dzień i dałem spokój. Horizon Zero Dawn. Co mogę powiedzieć o tej grze? Jest to gra, od której się odbiłem. I jest to gra można powiedzieć, głupio powiedzieć, że przez nią przestałem grać w ogóle w gry single player. Po prostu się tak złożyło, że była to ostatnia gra, w którą akurat grałem. Ostatnia gra single player. I no tak akurat się złożyło, że ta gra mi nie podeszła jakoś za bardzo. Z początku grało się fajnie przez pierwsze kilka godzin, ale bardzo szybko mi się znudziła. Bo jak był jeszcze sam ten motyw właśnie walki z robotami mi jakoś nie podszedł za mocno. Jak były jeszcze te takie walki, że się tam napada na obóz właśnie tych jakichś tam bandytów, czy coś, zabija ludzi, to było spoko, ale bo to było takie Far Cry'owate, wiecie, ale sama ta walka z tymi mechanicznymi zwierzakami tak średnio jakoś do mnie trafiała. Może bym się nie odnalazł nigdy w żadnym Monster Hunterze czy czymś takim, bo walka z takimi bestiami jakoś mnie nudziła wręcz. Dlatego nie ukończyłem tej gry, chociaż graficznie jest świetna, to nie da się ukryć tego, ale odbiłem się od niej. Męczyłem się, chciałem się przekonać, nie chciałem tak rezygnować. Pograłem w nią z 10 godzin, z 15 może nawet więcej, ale koniec końców nie skończyłem jej całej. Męczyłem się z nią strasznie i dałem sobie po prostu spokój. I później grałem trochę jeszcze w Indyki Sparkle 1, właśnie też na PS Vita, też było sporo męczarni. W Personę też na PS Vita kupiłem za 39 zł cyfrówkę, właśnie stwierdziłem, że taka gra, też dość legendarny RPG, JRPG, to może być fajnie, zwłaszcza, że tak jak cały czas mówię, na tej PS Vicie niestety nie miałem w co grać takiego dużego, a chciałem konkretnie w coś zagrać. W tą Personę pograłem parę godzin, ale dla mnie ta gra była trochę zbyt przegadana. Niby to fajnie się toczyło, te dialogi też nie były takie puste, dość nawet motywy były interesujące. Ale właśnie, to było nawet interesujące, ale jak już trafiło się do tych dungeonów, no to się robiło trochę takie archaiczne na JRPG, czyli turowe walki i tak dalej. I jakoś tak później odbiłem się koniec końców od tej gry i nie przeszedłem jej. I później udało mi się wylicytować na Allegro Uncharted Złota Otchłań w pudełku. Normalnie, legalnie w pudełku miałem tą grę. I to była w zasadzie, można powiedzieć, pierwsza taka gra duża, prawdziwego zdarzenia na PS Vita, jaką miałem, i to jeszcze w dodatku w pudełku. No się ucieszyłem bardzo. Dałem za nią bardzo, bardzo tanio, bo chyba 45 zł. To jest bardzo dobra cena, jak na PS Vita, zwłaszcza jak
usłyszycie, za ile ją sprzedałem. Ale gra nie była za dobra. To nie był ten Uncharted, który znałem z PS4. Strzelanie było koszmarne. Dźwięki broni były w ogóle tragiczne. Już, to nawet nie jest wina gałek od PS Vity, że są gorsze niż od pada, ale jakoś tak niedopracowany był w ogóle ten system strzelania. Zresztą nie czuło się w ogóle, że te kule trafiają przeciwników. One jakoś tak nie było żadnej krwi, żadnych takich, wiecie, efektów wizualnych, że trafiasz go. Także no, grafika była fajna jak na PS Vita, ale co też kulało w moim zdaniem w tej grze i to bardzo kulało, to było to, że ja bym tą grę w ogóle nazwał, że reklamą czy pokazówką możliwości PS Vity, bo ta gra chciała pokazać zupełnie wszystko, co PS Vita ma, czyli ekran dotykowy, tylnie panel dotykowy, żyroskop, podczerwień, wszystko po prostu, żeby i zrobiło się z tego za dużo reklamy, a za mało grania, bo co chwila trzeba było coś polerować, wiecie, że tam przecierać na ekranie jakiś znaleziony wazon z kurzu, albo obracać coś na tylnym panelu dotykowym, żeby to się obracało, albo trzeba było co chwila jakieś durne minigierki, że na przykład jak się przechodziło po tym, na przykład po jakimś wąskim, po linie czy po czymś wąskim, to trzeba było konsolą, wiecie, żeby żyroskop nam utrzymywał pion, żeby postać się nie bujała. Także cały czas ta gra nas zmuszała do różnych takich manewrów, które nie są w sumie typowe dla Uncharted, bo po prostu w Uncharted chodzi właśnie o takie wspinanie, strzelanie i tego typu rzeczy, a tu co chwilę musieliśmy coś pucować, szczególnie to mnie męczyło. Albo robić zdjęcia, że tam zoom trzeba było robić, wiecie, na ekranie multitouchem, tak jak w smartfonie i dla mnie było zdecydowanie za dużo takich pierdół, a za mało grania. Cały czas mnie to rozpraszało. I koniec końców nie skończyłem. O, tak jak tu trzeba było właśnie tak kredą rysować, trzeba było cały ekran zamazywać. Nie skończyłem tej gry, bo mnie męczyły te wszystkie duperele takie pododawane. Rozczarowałem się mocno tą grą. I sprzedałem ją chyba za 90 zł, a kupiłem za 45. Także nie żałuję, bo mi się zwróciła. Nie było tragedii. Dobra, bo już czas znowu nas nagli. Medieval Defenders to była też taki indyk, który kupiłem chyba za jakieś 20 zł na PS Vita i to była taka gra Tower Defense, czyli idą zastępy wroga, a my stawiamy wieżyczki i bronimy naszej bazy. I ostatnią grą, jaką przeszedłem na PS4, to było The Last of Us 2, które pożyczyłem od mego kolegi Matiego, który sobie je kupił na premierę, bo był strasznie zahypowany na tą grę. No ja też oczywiście bardzo chciałem ją zagrać, ale nie byłem aż tak ściśnieniowany jak on, więc ja jej nie kupowałem. Zresztą ja wtedy już grałem coraz mniej, bo zaraz powiem dlaczego. Więc ja w ogóle jej nie kupowałem, ale szczęśliwie kolega mi pożyczył, więc sobie przeszedłem. Chyba z tydzień czasu trzymałem tą grę, czy ze 2 tygodnie i grałem w nią. Nie z jakimś tam super zachwytem, to już nie było to, co The Last of Us 1. Była to bardzo dobra gra, przynajmniej do momentu właśnie, jak nie zaczęło się grać tą babą. Zapomniałem, jak ona się tam nazywa. Znaczy, nie grało się nią źle, ale to nie tego oczekiwałem od The Last of Us. Ja chciałem grać jako Ellie. Więc no graficznie było super, w ogóle wszystko było fajnie, ale to już nie było to. I uważam, że ten Days Gone, o którym wcześniej mówiłem, był zdecydowanie lepszą grą niż The Last of Us 2. Tutaj było dużo takich, i też dużo, no nie chcę dla nikogo obrażać i wiem, za jakie są czasy i więc może w ogóle nie powinienem się na ten temat wypowiadać, ale żeby nie dostać jakiegoś bana, ale było dużo takich motywów różowych, więc powciskanych na siłę, więc nie będę o tym mówił, każdy wie chyba o co chodzi. Ja jako człowiek z lat, wychowany w latach 90. przywykłem jakby do innych standardów i to mnie trochę też tak drażniło.
Także no, gra była bardzo fajna, bardzo piękna. Te wszystkie retrospekcje trochę mnie tam nudziły. Trochę one, wiadomo, spajały fabułę do kupy momentami. No były, niektóre z nich były potrzebne, ale niektóre niekoniecznie. No ale ogólnie jako całokształt gra mi się podobała, grało mi się dobrze. Ale raczej do niej nie wrócę. Do The Last of Us 1 może kiedyś z chęcią bym wrócił. Do tej raczej nie sądzę, bym chciał kiedykolwiek wracać. Nawet cieszę się, że jej nie kupiłem, nie wydałem kasy, bo tyłka mi nie urwała. Days Gone moim zdaniem zdecydowanie lepszy. I była to ostatnia gra, jaką przeszedłem na PS4 w 2020 roku, zaraz po premierze. A w 2020 roku w marcu, tak jak mówiłem, że przez Horizon to była ostatnia gra, w jaką grałem. Ostatnia moja gra, no bo The Last of Us było pożyczone. Później w marcu 2020 roku zaczęła się era po prostu Fortnite'a. Co tu dużo mówić. W marcu 2020 roku to było tak, że moi koledzy z pracy zaczęli grać, znaczy jeden z nich już grał w Fortnite'a w poprzednim sezonie i w pracy się tak zgadaliśmy i jeden już w to grał, namówił tego drugiego, bo ten drugi kojarzył motyw Fortnite'a, bo jego dzieci właśnie o tym mówiły, że też by chciały w to zagrać. A ja z kolei miałem takie, jak podejrzewam, że jak większość osób, które teraz tego słucha, negatywne podejście, bo zawsze Fortnite kojarzył mi się z gimbazą. Chociaż nigdy w to nie grałem, to tak jak wiele ludzi ma właśnie negatywne nastawienie do Minecrafta i do Fortnite'a na podstawie właśnie jakiegoś tam fanbase'u, że to jest dla gimbów i tak dalej. I po prostu są na nie. Ja tak samo byłem na nie, bo tam jedyne co znałem odnośnie tej gry to były memy, gdzieś tam jakieś w internecie, jakieś takie żarty obraźliwe, że ta gra zsie i w ogóle. I w sumie ja też tak uważałem, że ta gra zsie, mimo że nigdy w życiu w nim nie grałem. I właśnie jak koledzy mi powiedzieli, żebym zagrał z nimi Fortnite'a, no to ja oczywiście zacząłem się rzucać, że jak to, przecież to jest dla gimbusów, to jest w ogóle głupia gra i tak dalej. Przecież nigdy w to nie grałem, no i w sumie oni właśnie, no nie udało mi się odeprzeć ich argumentu, kiedy mówili, że przecież nigdy w to nie grałem. No i mieli rację, no bo nie grałem w to. Głupio tak pomyślałem sobie, kurde, dorosły chłop, a oceniam coś jak gimbus właśnie, że na podstawie jakiejś opinii z internetu. Więc stwierdziłem, że spróbuję. No i spróbowałem i cóż, spodobało mi się. Z początku tak bez jakiegoś tam szału. Na początku pamiętam, grałem sobie solo. Tu jest taki system, że dopóki się nie wbije 10 levelu, to nam gra doczytuje tylko boty, więc z początku cieszyłem się, bo wygrywałem wszystkie mecze, bo wiadomo, z botami jest łatwo. No ale później zaczęło mi doczytywać prawdziwych graczy. No później zaczęliśmy grać z tymi kolegami właśnie drużynowo w czwórkę, bo w trójki się wtedy jeszcze nie dało grać, więc doczytywało nam jednego randoma i nas trzech. No i żeśmy tak grali i gadali. No właśnie najbardziej spodobało mi się ten aspekt taki społeczny, no bo to już były czasy, kiedy też jakby już tak fizycznie się rzadko spotykałem z kolegami, bo już każdy miał swoje życie, więc to jest to, o czym mówiłem w zasadzie w pierwszym w ogóle odcinku podcastu, który to był odcinek pod tytułem chyba Wspominam siebie na YouTube, że właśnie dlaczego w ogóle zacząłem ten podcast właśnie i dlatego też tak bardzo odpowiadał mi ten Fortnite, że mogłem sobie gadać z kolegami, że graliśmy sobie 2 godzinki czy 3 godzinki i żeśmy ten czas przegadali. Nawet jeżeli przegrywaliśmy, to było śmiesznie i w ogóle tak jakbyśmy się spotykali praktycznie, nie? I w pewnym momencie tak nam odwaliło z tą grą, do tego stopnia nam odwaliło, że po prostu żeśmy grali jak porąbańcy. Żeśmy po prostu grali w tą grę całe wieczory, całe weekendy, ale było tak, że nieraz wieczorem siadaliśmy, nie wiem, o 18, graliśmy do 23, w sobotę potrafiliśmy grać, nie wiem, od 16, 15 do 23, różnie. Do tego stopnia, że właśnie oprócz tego, że w 2020 przyszedłem pożyczone The Last of Us, to przez cały 2020 rok nie grałem w zasadzie w żadną grę. Tylko graliśmy z kumplami w kółko w Fortnite'a od marca
No, wcześniej grałem w Horizona na początku roku, którego nie przeszedłem. Ale od marca 2020 roku do no cały 2020 rok w kółko graliśmy w Fortnite'a na okrągło. Dosłownie. Później jak w 2021 roku dostałem podsumowanie właśnie z zeszłego roku, w co najwięcej grałem i tak dalej. Zresztą gdzieś mam screena z tego, może na montażu go wrzucę, jak nie zapomnę. To w 2020 roku w Fortnite, jak dobrze pamiętam, spędziłem 750 godzin w tej grze. Możecie sobie wyobrazić? 750 godzin od marca do grudnia 2020 roku w tej Fortnite. Czy 700? No na pewno ponad 700 godzin. Jak znajdę screena, to wrzucę i gdzieś na montażu i zobaczycie. To po prostu chore liczby. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle przy jakiejś grze spędziłem tyle czasu. I co jest najzabawniejsze, ktoś mógłby powiedzieć, że jak spędziłem tyle czasu w tej grze, to powinienem być już wymiataczem, jakimś pro. No ale niestety, no... Ta gra jest tak chamska zrobiona, że czym lepiej grasz, tym algorytm dobiera ci lepszych przeciwników. Więc tutaj na takich właśnie dobrych graczy mówi się spoceńcy, no bo oni się strasznie dużo budują, czyli się jakby pocą, tak? Żeby się budować, trzeba się pocić. Jak budowlaniec chyba, nie wiem skąd to się wzięło, ale no w każdym razie jest tu bardzo dużo spoceńców i łatwo jest być w pierwszej dziesiątce na przykład, ale żeby wygrać mecz, no to już przynajmniej dla mnie to nie jest łatwe. Też się tam trochę buduję, ale no ja już nie jestem, wiecie, nastolatkiem, żebym miał taki refleks i no budowanie to jeszcze mi idzie i jeszcze potrafię się przypocić, ale żebym przeedytował coś tak sprawnie, to już trochę gorzej. Ale też jakoś tam idzie, wygranych mam no solo, nie aż tak dużo, bo chyba 94 albo 95 wygranych solo. Natomiast grupowo to nie pamiętam ile mamy. Najwięcej mamy w parach, bo później jeden z tych kolegów, ten co już pierwszy w to grał, to on już to grał kilka sezonów i już mu się znudziło, potem zaczął grać znowu w gry singlowe, więc już nie grał z nami, więc zostaliśmy tylko we dwóch i graliśmy w parach przez długi czas, więc wygranych w parach mamy zdecydowanie najwięcej. Myślę, że ze 200. No a solo mam, tak jak mówię, chyba 94. Jest to gra, w którą gram do dziś, tylko że kiedyś to tak, wiecie, stopniowo wygasało, bo teraz ten drugi kolega też już w to nie gra. W poprzednim sezonie jeszcze parę razy zagraliśmy w tym, to już w ogóle nie gra. Nawet nie odpalił w tym sezonie, także no ja też gram coraz. Rano grałem 2 meczyki chyba, 2 razy byłem trzeci. No więcej nie miałem czasu, no ale czasami właśnie to też jest taka dla mnie dobra gra, że nie mam czasu na granie, ale w jakieś gry singlowe, takie angażujące. Ale w taką grę właśnie na multi zawsze meczyk czy 2 mogę sobie zagrać. Więc tak w zasadzie wygląda dzisiaj moje granie. To jest praktycznie tylko ta jedna gra. Zobaczmy co tam jeszcze jest. Te trofea z Fortnite'a to nie jest ten Fortnite na Battle Royale, tylko to jest jeszcze taka wersja Fortnite Ratowanie Świata, czyli to jest taka gra już taka bardziej z fabułą. Ale ona mi się nie spodobała, chwilę tylko w to pograłem. Co my tu jeszcze mamy? Dalej jeszcze było parę indyków, które tam jeszcze domęczyłem. A Minecraft na PS Vita to też była przebojowa gra, bo to była kolejna gra, którą kupiłem w pudełku, bo chciałem coś pograć właśnie jeszcze na tej mojej PS Vicie nieszczęsnej. To też się cofniemy w czasie, bo PS Vita sprzedałem na początku 2021 roku, czyli ją miałem 2 lata i sprzedałem ją chyba za 450 zł, czyli drożej chyba nawet niż kupiłem. A sprzedałem ją z tego powodu, że chyba Sony wyłączyło już Store'a nawet na PS Vita, czy miało wyłączyć, takie plotki poszły. A i tak już na storze nic się nie dało kupić, bo gry były bardzo drogie. No i też nie było w zasadzie w co grać. Jakoś odbijałem się nawet od tych gier uważanych za takie dobre. I kupiłem sobie Minecrafta, wylicytowałem go na Allegro też za jakieś 40 zł. I ta gra okazała się strasznie niedopracowana na PS Vicie. Detekcja szczególnie obiektów i doczytywanie przed nosem wszystkiego. Do tego stopnia, że szedłem na przykład
Przeszedłem jakby nigdy nic. Odwracam się, a za mną domek stoi. Normalnie przeszedłem przez niego, zanim się doczytał. Sprzedałem tą grę za chwilę, dosłownie za jakieś 60-70 zł i później w ogóle za chwilę sprzedałem również PS Vita, bo stwierdziłem, że nie ma sensu tej konsoli już posiadać. Ograłem sobie trochę tych indyków i w zasadzie żadnej dużej gry nie przeszedłem. I nie znajduję w ogóle zastosowania dla tej konsoli u siebie. Więc ją sprzedałem bez żalu i uważam tą konsolę za średnio udaną, bo jak dla mnie to nie było tam dużo gier AAA, w które mógłbym grać. W zasadzie w żadnej nie przeszedłem. Ale to też ze względu na cenę, bo ciężko było coś kupić w normalnej cenie, a nie chciałem płacić jakichś chorych pieniędzy. Sporo trójka, tak jak wcześniej mówiłem, nie skończyłem go. Cyberpunk 2077 to gra, którą mój kolega kupił na premierę cyfrowo na PS4. Udostępnił mi wtedy swoje konto właśnie, żebym pobrał sobie i pograł za darmo. Pograłem, przeszedłem prolog. Gra była strasznie zbagowana, bo to na premierę wiecie jakie były jaja z tą grą na PS4. I cóż, wywalało mnie, pograłem chwilę, na przykład jechałem samochodem, potrąciłem na pasach typka, samochód mi się obrócił do góry nogami i wywaliło mi w ogóle mnie z gry, albo takie jakieś dziwne akcje. Totalnie była ta gra niedopracowana na początku, więc chwilę w nią pograłem, kolega w ogóle potem załapał się na tą amnestię i zwrócił cyfrową grę, oddali mu kasę. Także to była tylko taki mały epizod z tym Cyberpunkiem. Kompletnie mnie ta gra nie grzeje, nie będę w nią chyba nigdy grał. Red Dead Redemption 2, no to miałem, tej gry nie miałem, to jest tylko takie multi, w które mieliśmy z kolegami grać, ale rozmyśliliśmy się. Co tam dalej? Dying Light, to też kolega kupił, mieliśmy grać w tą grę, ale niestety bardzo szybko nam się znudziło. Chcieliśmy w koopie w to pograć, ale coś nam się nie zgrywało za bardzo. Nie mogliśmy się połączyć czy coś i w końcu żeśmy sobie odpuścili. Final Fantasy VII Remake dostałem w PS Plusie, pograłem chwilę, ale się odbiłem. Znaczy nawet gra fajna była, ale kurde, ten Fortnite i granie z kolegą i mówię, moje granie na singlu zostało trochę zabite tak naprawdę. Tony Hawk 1 i 2 pożyczone od kolegi. Pograłem jeden dzień. Jakoś kiedyś uwielbiałem te gry, teraz już jakoś, nie wiem, zestarzałem się, już mi jakoś nie kręcą, więc nie grałem. Dragon Quest Builders to jest gra, którą kupiłem chyba w 2018 roku w pudełku, nówkę, a odfoliowałem ją dopiero w 2019. Jest to gra, którą mam z nią taki problem, że jest fajna, niby taka dość sympatyczna, taki Minecraft z fabułą, z ładniejszą grafiką i prostszą obsługą. Aczkolwiek mam z nią taki problem, że tutaj są chyba 4 światy. W każdym zaczynamy od zera. Kiedy już jesteśmy dokoksieni na maksa, mamy super miasteczko zbudowane, czy tam wioskę. Jesteśmy dopakowani, w ogóle każdego kładziemy, mamy najlepszą broń i nagle reset i zaczynamy od nowa. I za każdym razem jak przechodziłem jakąś wioskę, zaczynałem nowy świat, to już byłem zmęczony, musiałem kilka miesięcy od tej gry odpocząć. Potem jak zatęskniłem, to wracałem, przechodziłem kolejny świat, kolejny i teraz jestem na etapie, że jestem już w ostatnim świecie i jestem na etapie zmęczenia, więc jak może za parę miesięcy znów zatęsknię za tą grą, to może w końcu ją skończę. Także to sympatyczna gierka, ale to kółko budowanie od zera trochę mnie męczyło. Dobra, i co tam jeszcze mamy? I Shadow of the Tomb Raider to gra, którą dostałem z PS Plusa, ale pograłem chwilę i jakoś tak nie porwała mnie. I Just Cause 4 to gra, którą już wcześniej miałem, bo w 2018 roku na gwiazdkę, bo to była wtedy nowość. Przeszedłem ją wtedy od razu. Gra bardzo fajna, ale znaczy bardzo, nie tak bardzo, bo trójka była lepsza. Ta przynajmniej była dobrze zoptymalizowana i tutaj chodziła płynniutko, ale to nie było już to.
Przede wszystkim dlatego, że tutaj jakby robienie demolki straciło trochę sens. W trójce jak robiliśmy demolkę, to to co zniszczyliśmy to już zostawało zniszczone i dawało nam punkty chaosu, za które mieliśmy jakieś tam wymierne korzyści, tak? A tutaj demolka to jest tylko taki dodatek tak naprawdę, po pierwsze, a po drugie, że nawet jak zniszczymy bazę wroga, wyjdziemy z gry i włączymy jeszcze raz i polecimy do tej bazy wroga, to ona się cała jakby zresetuje i wszystko jest, znowu możemy to niszczyć, więc dla mnie to totalnie straciło swój sens. Kiedyś to jak się coś zniszczyło, to już było zniszczone na zawsze, a tutaj także ta gra straciła jakby dla mnie cały swój sens, no. No i teraz jest ostatnia w ogóle na liście moich trofeów, ponieważ ostatnio kupiłem sobie w promocji do niej Season Passa i zacząłem w niego grać, przeszedłem prawie jeden z DLC-ków, ale z braku czasu obecnie jeszcze nie przeszedłem tych DLC-ków. To tyle. Jak wyglądało ogólnie podsumowanie? 65 platyn, z czego bardzo duża część to są właśnie te takie proste indyczki, gdzie z jednej gry miałem 2 platyny, jedną na PS4, jedną na Vicie. Poziom 349 to też moim zdaniem jest do dupy. Kiedyś było to fajnie zrobione, bo niskie były te poziomy, później jak to zmienili, żeby każdy miał wysoki poziom, to mi się to przestało podobać i jakby też olałem w ogóle trofea. I cóż, tak to wygląda. Teraz jakby podsumować cały ten cykl. Jest już czas 51 minut, więc wypadałoby zbliżać się do końca. Nie sądziłem, że ostatnia część rozwlecze się tak bardzo na aż 2 odcinki. Cóż, zacząłem ten podcast od omówienia w ogóle swojego kanału. Historii swojego kanału. W ogóle nie sądziłem, że wtedy jeszcze, że zrobię taki cykl, który będzie opowiadał całą moją gamingową historię od 94 roku do dzisiaj w zasadzie. Ale zrobiłem ten cykl, cieszę się, że go zrobiłem. Wiele rzeczy oczywiście zapomniałem w trakcie, jak opowiadałem o wszystkim. Na PC-ta zapomniałem o różnych takich grach, które były ważne, w sumie o Age of Empires, nie opowiedziałem o Heroesach trójce. No wiele rzeczy, nie da się wszystkiego spamiętać, to by trzeba sobie zrobić listę, trzeba by mówić dużo dłużej i robić dużo dłuższe odcinki, ale to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, bo to są takie proste rzeczy, ja nie mam też czasu, chciałbym coś robić, trochę mi się tęskni za kanałem, ale nie mam czasu właśnie, żeby coś robić konkretnego, takiego wymagającego dużo pracy, dużo nagrań, dużo montażu, a tutaj siadam, gadam, to co mi ślina przyniesie, po prostu wspominam i gadam. Prosty koncept. Czy teraz co? Kończę podcast? Kończę tą serię po prostu wspominania, grania u mnie, ale sam podcast będzie kontynuowany, tylko że już nie z taką częstotliwością jak teraz. Nie będzie już cyklicznie co tydzień się ukazywał odcinek, bo też zależy o czym będę chciał pogadać, czy będzie to wymagało researchu, czy nie. Tak jak na przykład był ten odcinek, w sumie najmniej chyba popularny ze wszystkich odcinków. Wspominam książki Marcina Bruczkowskiego. Chciałbym więcej robić odcinków o książkach, mimo że mało ludzi go oglądało, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego odcinka. Dobrze mi się go nagrywało i nawet jak sobie później odsłuchiwałem, dobrze mi się go też słuchało. Chciałbym robić więcej, ale to też wymaga przygotowania, bo chciałbym robić takie bardziej kompleksowe odcinki, czyli nie, że tam pokazuję jedną czy 2 książki, tylko na przykład cały jakiś cykl albo wszystkie książki danego autora, a też wiadomo, czytanie jest czasochłonne, więc też nie mam za bardzo czasu, więc takie odcinki też będą się pojawiać, ale bardzo rzadko, bo to wymaga oczytania najpierw się w danym temacie, żeby można było coś powiedzieć. Będę wspominał różne rzeczy, zależy co będę miał ochotę, ale to już nie będzie tak cyklicznie, tylko trochę rzadziej będą się ukazywać teraz odcinki podcastu, zależnie od mojego czasu i od tematu, jaki mi przyjdzie do głowy. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie chciałbym, żeby kanał cały czas trwał, żeby coś tam się ukazywało. Będzie się teraz ukazywać co jakiś czas archiwalne jakieś moje nagrania, które gdzieś tam jeszcze wygrzebałem albo pomontowałem,
moment, żeby jeszcze coś tam można było czymś też, no nie chcę tak też na chama zapychać kanał jakimiś starociami, dlatego to nie będą się ukazywać często. Tutaj macie na przykład ten całe przejście Red Alerta 2, czyli to jest po prostu zmontowany let's play z mojego drugiego kanału w jeden film, 5-godzinny. Oczywiście nikt tego nie obejrzy, ale może ktoś kiedyś będzie grał i będzie szukał jak przejść jakąś misję, to tutaj ma kompleksowo. Co jakiś czas będę właśnie takie różne starocie jeszcze wrzucał, ale to rzadko, żeby też na chama nie zapychać kanału jakimiś właśnie starociami, czyli na przykład raz na 2 tygodnie, czy raz na 3 tygodnie jakiś jeden taki filmik starszy gdzieś tam wepchnę, ale będę starał się też kręcić nowe rzeczy, żeby coś tam było. Wiadomo, że mało ludzi to ogląda, ale i tak jestem wdzięczny za każdy komentarz, za każdy like, szczególnie za komentarze. Czasami są właśnie, czasami tak jak tu wspominam swoje gry, konsole, historię grową, bardzo miło mi się czyta, jak piszecie o swoich właśnie wspomnieniach, jak to było u Was. Bardzo fajnie mi się to czyta, odpowiada na Wasze komentarze, więc jest to na pewno motywujące, mimo że oglądalność nie jest duża, ale lepsza mała, a jakościowo dobrych widzów niż wielka oglądalność od jakichś przypadkowych osób, które w ogóle nie są w temacie i mają, wiecie, mogą mnie hejtować albo coś. Dobra, także będę cały czas starał się w miarę możliwości coś tam wrzucać. Tak jak widzieliście zapewne, że już były jakieś takie różne filmiki z różnych rzeczy na Switcha pokazywane. Przymierzam się do tej konsoli, nie wiem jak to będzie, ale tak przymierzam się do mojej takiej sytuacji życiowej. Właśnie nie mam za dużo czasu na granie takie stacjonarne, ale Switch mógłby być dla mnie dobrą alternatywą, żeby sobie pograć, więc robię takie małe przymiarki do tej konsoli. Może niedługo się pojawi na kanale Switch i może też właśnie tak gamingowo trochę zdominuje wtedy kanał. Będzie coś nowego. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie cały czas będzie się coś tam ukazywać. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli jest 3 października, jest właśnie rocznica moja 10. przejścia na HD. Także taka można powiedzieć historyczna data na kanale. Zatoczyliśmy koło. Także cały czas coś tam się będzie działo i mam nadzieję, że kanał będzie aktywny, przynajmniej na tyle, na ile pozwoli mi mój wolny czas, którego niestety jest zdecydowanie za mało. No i zobaczymy jak długo pociągnę. Może być tak, że znowu kiedyś mi się znudzi. Różnie może być, ale jednak te 10 lat to był czas taki, nie uważam, żeby był stracony. Zawsze fajnie wrócić do tych staroci. Czasami sobie lubię coś włączyć i odświeżyć. Czasami już zapominam, jak coś mówiłem kiedyś. Także myślę, że ma to jakąś dla mnie wartość, szczególnie dla mnie, wiadomo, jako dla twórcy tego wszystkiego, jakąś tam wartość sentymentalną, więc cały czas będę coś tam tworzył na tyle, na ile będę mógł. No i zobaczymy, jakoś to się będzie kręcić do przodu. Podcast będzie, tak jak mówię, się ukazywał dalej, tylko że już trochę mniej cyklicznie i trochę na inne tematy, też okołogrowe na pewno, ale nie tylko, różnie, zobaczymy. Jeszcze może Was zaskoczę czymś, może będzie ciekawie, a może wręcz odwrotnie, zobaczymy. Także tak wygląda moja historia grania od roku 1994 do 2021. Wszystkim, którzy słuchali tego odcinka, którzy słuchali całego podcastu, może są takie osoby, które przebrnęły przez wszystkie odcinki, kto wie. W każdym razie dziękuję wszystkim bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie i cześć. Trzymajcie się.